Czasami nie dostrzegamy piękna miejsc, które są tak blisko nas. Jedziemy gdzieś daleko, na krańce świata, żeby podziwiać jedne z cudów świata i napawać się widokami innymi od tych znajomych dla naszego oka. Ale czy będąc u siebie, zauważamy piękno własnego podwórka? Tatry. Niby trochę przereklamowane, bo przecież taka komercja na Krupówkach i zawsze tłumy turystów na szlakach. Jednak zawsze da się uciec od tych kolejek ludzi, jeśli dysponuje się wolnym czasem, wtedy, kiedy wszyscy inni muszą normalnie pracować. Jeśli Tatry dla mnie, to po feriach i w ciągu tygodnia. I wtedy dzieje się tutaj magia. Można być samemu, kontemplować, eksplorować. Można poczuć te same emocje, które towarzyszą nam w odkrywaniu zakątków na końcu świata. Ja nie znam Tatr zimą za bardzo i niesamowite jest dla mnie poznawanie tego miejsca teraz. Czuję dokładnie taką samą pasję, jakbym odkrywała szlaki Patagonii. I to jest właśnie w tym najpiękniejsze. Buenos dias z polskich Tatr. Idziemy, kochani, na Rakoń dzisiaj. Także nowy vlog, pokażę wam takie według mnie najpiękniejsze trasy tatrzańskie tutaj na skitury, ale tak naprawdę nie wiem, czy one są najpiękniejsze, bo ja nie znam za dobrze Tatr, więc mamy tutaj 3-4 dni. Wybraliśmy trasy, na które pójdziemy. Wiadomo, że to się może zmienić, ale teraz jesteśmy już w drodze na Rakoń. Idziemy na około 1900 metrów nad poziomem morza. Zaczęliśmy w parku tam pod Siwą Wodą, czy jakoś tak, tam przy Dolinie Chochołowskiej i co? I teraz 8 km na takim nudnym asfalcie, aż do schroniska w Dolinie Chochołowskiej. Także słuchajcie, przepiękne widoki już się nam zaczynają, ale to jest właśnie strasznie głupie to w Tatrach, że my musimy iść tym asfaltem przez 8 km i jedną stronę. w jedną stronę. I wiecie co, my energię po prostu marnujemy na takim czymś, bo to nie jest dla nas fajne przeżycie iść takim asfaltem 8 km. Ja rozumiem, że dla piechurów, którzy chcą się po prostu przejść na spacer, to jest super. Ale dla tych, co chcą wyższe góry, fajnie by było, jakby mogli dojechać do tej Doliny Chochołowskiej samochodem, czy nie wiem, zrobiliby tu jakieś samochodziki, które są w cenie parku. Nie wiem, jakieś rozwiązania są, ale to jest już naprawdę duży minus w Tatrach, że po prostu do tej góry nie można podjechać. Ale zaraz wam pokażę wszystkie plusy, a oczywiście oprócz widoków na pewno będziemy mieli przepiękne zjazdy, także idziemy na Rakoń. Dobra, wychodzimy teraz pierwsze na Grzesia, bo przez Grzesia idziemy na Rakoń. Także od schroniska w Dolinie Chochołowskiej braliśmy żółty szlak. Jak dochodzicie do schroniska, to jest skręt w prawo na Grześ. I tak jesteśmy na drodze na Grzesia, przez lasek. W końcu jakiś lasek, a nie ten cholerny asfalt. Także super. Tu już się fajnie czujemy. Słuchajcie, doszliśmy na skiturach na Grzesia. Jesteśmy na 1653 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy w Tatrach zaraz po feriach, więc jest mało turystów. Jesteśmy na szlaku, słuchajcie, i spotykamy naszych followersów, naszych subskrybentów. Gosia i Jacek, tak? Tak. Skąd przyjechaliście? Z Warszawy przyjechaliśmy. Często tutaj w Tatry chodzicie? Oj, często. Kiedyś 5 razy do roku, a teraz już trochę mniej, bo też chodzimy po zagranicznych górach. No tak. To w Tatrach są częściej niż my w sumie.
Jesteście tak częściej niż my. Także wy zostajecie tutaj. Zostajemy, A wracamy. my jeszcze A wy dalej, idziemy na wy dalej Rakoń, jeszcze. bo podobno z Rakonia jest fajny zjazd. Słuchajcie, świat jest niby duży, Tak, ale w końcu jest mały, nie? jest Że bardzo tak się mały. można spotkać, to jest niesamowite. Tak, spotkaliśmy jeszcze innego chłopaka, który też nas znał z kanału, także bardzo fajnie. Fajnie, super, piękny dzień. Dokładnie, piękny dzień, trzeba się wybierać w Tatry. Trasa skiturowa z Doliny Chochołowskiej przez Grzesia na Rakoń to raczej łatwa trasa, bez żadnych technicznych podejść czy zjazdów. To, jaka ona będzie, zależy oczywiście od rodzaju śniegu, jaki mamy w danym dniu. Nam przydały się harszle na podejściu z Grzesia na Rakoń, ponieważ śnieg w jednym miejscu był dość zlodowaciały. Mamy to, jesteśmy na szczycie Rakoń, 1880 metrów nad poziomem morza. No, powiem wam, że niezła wyrypa z tego parkingu w Dolinie Chochołowskiej. Z przerwami nam to zajęło 6 godzin. No, mieliśmy przerwy w schronisku, wiadomo, nagrywaliśmy, ale czuć nogi. A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze schroniska do Doliny Chochołowskiej 8 km będzie trzeba zapieprzać. Przed wami Wołowiec tutaj. Też do zrobienia, chociaż z niego to bym pewnie nie zjechała. Zjazd był z niego bardzo ciężki dla mnie. Za stromy. A teraz będziemy zjeżdżali tutaj z Rakonia. Także super, przepięknie. Mamy taki śnieg, taką pogodę, że jesteśmy bardzo wdzięczni za to wszystko. Żali! Zjazd z Rakonia nie należy do trudnych zjazdów. Największe nachylenie ma tutaj 35 stopni, a średnie około 30. Jest to bardzo przyjemna jazda, choć ten puch, który widzicie, był w niektórych miejscach, właśnie tam, gdzie się Niko wywrócił, zlodzony. Koniec! Powiem wam, że to 8 km teraz no nie było takie złe. Bo i daliśmy radę. Jak odpycha się na nartach kijkami, to to co? To nawet się zjeżdżało spoko. Chyba godzinę nam zajęło, nie? Sorry. Ale jesteśmy mega zmęczeni. Także bye fry, bye bye, patrzcie jak pięknie jest. Idziemy do hotelu. Zaczynamy drugi dzień w Tatrach. No powiem wam, że po wczorajszych 26 kilometrach to jesteśmy trochę obolali. Trochę tam mamy odcisków, ale przede wszystkim Nikolasa też mięśnie tutaj bolą, mięśnie ud. Ale idziemy dzisiaj, chcemy iść na Kopę Kontracką, tam zjechać z tej przełęczy pod Kopą. Także jesteśmy w drodze teraz na halę kontratową. Idziemy tutaj fajnym laskiem. Także to wam polecam, bo tutaj nie trzeba drałować dużo z asfaltu. Jest tylko, żeby do Kuśnic dojść, to musicie drałować asfaltem kilometr czy półtora, a potem już jesteście no w lasku, tak, że tak powiem. Także myślę, że to fajna trasa. Także vamos! Piwo czeka na nas. Słuchajcie, jesteśmy pod przełęczą pod Kopą, jeszcze mamy 45 minut. Także teraz się dopiero to ciężkie podejście zaczyna, a my sobie zakładamy harszle, żeby się nie ślizgać. Mnie tak ręce bolą z tego Rakonia, że po prostu jak mam harszle, to wtedy mogę mniej pracować ręką. Także sobie zakładamy takie raki na narty.
Dochodzimy już, tu mamy przełęcz pod kopą, tu jest kopa kondracka, także jeszcze 10 zakrętów jesteśmy. A widzicie, to jest o wiele mniej nachylenia niż na Salatynie. Na Salatynie nie mogliśmy wychodzić z nartami, także tu jest mniejsze nachylenie i można z Foki iść aż do przełęczy. Dawaj, Niko. Widzicie, chociaż tutaj jak idziecie w górę, to musicie robić duże zakosy. Hop, hop i jest. Jak kiedyś tylko i wyłącznie jeździłam na nartach po wyratrakowanych stokach narciarskich, teraz tylko chodzę na skitury i zjeżdżam poza trasą. W tym wysiłku, który Cię prowadzi na górę, jest coś niesłychanego. Musisz się naprawdę napocić, żeby wyjść na szczyt i potem czeka na Ciebie niesamowita nagroda, jaką jest zjazd z góry. A, takie mam widoczki z tej skóry. Nasz dzisiejszy cel osiągnięty. Także teraz tylko zjazd. Idziemy do jakiejś knajpy, coś dobrego zjeść. No, Okej. zapraszasz mnie? No tak, No. zapraszam Cię. Jesteś taka miła, kochani. Wątki Red One. Na ostatnią tatrzańską wyrypę wybraliśmy słowacką stronę Tatr, a dokładnie smutną dolinę w Tatrach Zachodnich. Tak jak widzicie, mieliśmy duże szczęście z pogodą. Przez 3 dni świeciło nam mocne słońce i śnieg też był bardzo dobry. Tym razem nie szliśmy sami na tą wycieczkę. Dołączył do nas Chris oraz Tomek. Powiem Wam, co jest pięknego tutaj, że ja naprawdę tak te Tatry odkrywam, więc ja się czuję tak, jakbym, nie wiem, tutaj skiturowała, no może nie w Patagonii, ale jakbym była w innym kraju, bo my nigdy w zimie Tatr nie robiliśmy tak jak teraz. Byliśmy kiedyś może 2 razy, nie? W Tatrach zimą, a tak to nie eksplorowaliśmy tego miejsca i jest cudownie, no naprawdę, ja się czuję, jakbym odkrywała na nowo. Jakiś nowy kraj totalnie. Powiem wam, że zawsze jak patrzę na te przełęcze z daleka, sobie myślę, spoko, łatwiejsze niż ostatnio. O nie, 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 to nie jest łatwiejsze. Jest jeszcze większe nachylenie, o wiele większe. Jesteśmy na przełęczy Smutne Sedlo, doszliśmy. Teraz się czujemy jak kozaki, wszystko jest okej, ale jak szliśmy pod górę, to tak wszystko okej, super nie było, nie no. Powiem wam, że było trochę zlodowaciałe i no i te zakosy były dość ciężkie, nie?
A tak, a my rano sobie myśleliśmy, a wyjdziemy sobie na siodło, przecież będzie spoko, a tutaj To no, jest tak w ogóle nie stram. po tym lodzie, no ja myślałem, że spadnę ze 2 razy. Atrakcja dnia, podejście za Tak, kosami. tak, tak. Tak, to była atrakcja dnia, bo wyszliśmy na nartach, słuchajcie, jakbyśmy wyszli na rakach, to by było spoko, bez żadnego problemu. Ale jednak na nartach to był taki challenge, wyjście. Po lodzie. Szkoda, że nie nagrywałaś No, nic. nie nagrywałam na GoPro, a miałam kurde GoPro. I wiesz, że mi bateria w ogóle nie siadła? Tak? 92% mam. Co to mówisz? Tutaj są przed wami w ogóle te Tatry, co widzicie, te szczyty, to są Orla Perć Tatr Zachodnich, nie? Tak się to nazywa. Tak, No tak, niektórzy mówią. Tak, czyli taka słowacka Orla Perć. I normalnie nawet w zimie, słuchajcie, możecie podejść sobie na któryś ze szczytów. My już mamy wystarczająco emocji na dziś, myślę. Na pewno? Jeszcze musimy zjechać. Jeszcze zjechać właśnie. No ale to co macie, Ostry Rochacz, Wołowiec, Rakoń widać nawet, także pięknie.